Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj upieczemy mazaniec wielkanocny. Jest to przepis zaczerpnięty od naszych sąsiadów z Czech i jest jednym z najstarszych rodzajów czeskich wypieków obrzędowych. Piecze się go w Wielką Sobotę przed Wielkanocą. Najstarsze przepisy na to ciasto pochodzą z XVI wieku i były przekazywane z pokolenia na pokolenie. A więc do roboty. Na początek zaczyn, do którego potrzebujemy 200 ml ciepłego mleka, 25 g drożdży świeżych, 1 łyżki mąki pszennej i 1 łyżeczki cukru. Do miski kruszymy sobie 25 g drożdży świeżych, dosypujemy 1 łyżeczkę cukru, 1 łyżkę mąki, zalewamy wszystko 200 ml ciepłego mleka, temperaturę powinna mieć tak 30-35 stopni Celsjusza. Wszystko ze sobą dokładnie mieszamy, żeby rozpuściło się w tym mleku. Następnie miskę przykrywamy albo ściereczką, albo folią spożywczą i odstawiamy tak na 15-30 minut, żeby drożdże zaczęły pracować. A w międzyczasie gromadzimy sobie składniki potrzebne już konkretnie na ciasto. I jest to 600 g mąki pszennej, 2 jajka, 30 g roztopionego masła, sok z połowy cytryny, otarta skórka z połowy cytryny, 120 g cukru trzcinowego i 70 g rodzynek. Po 15 minutach nasz zaczyn pracuje w ten sposób, więc do zaczynu dajemy wszystkie składniki, które są potrzebne do ciasta oprócz rodzynek. Tak więc wsypujemy mąkę, jajka roztopione i wystudzone masło, sok z cytryny dolewamy, wsypujemy otartą skórkę z cytryny oraz cukier trzcinowy. Oczywiście zamiast cukru trzcinowego mogą Państwo użyć zwykłego cukru. No to teraz musimy to wszystko wymieszać. Teraz dodajemy rodzynki, które wcześniej namoczyliśmy we wrzątku i teraz odsączyliśmy i już odsączone dajemy do ciasta, mieszamy łopatką, a następnie przerzucamy na obsypaną mąką stolnicę albo blat i uruchamiamy nasze mięśnie tak na 10 minut, no i wyrabiamy to ciasto. Jeżeli ciasto się będzie kleić, podsypujemy sobie mąką. Na koniec formujemy kulkę, zwijając boki pod spód. Miskę obsypujemy mąką, do środka wkładamy sobie taką uformowaną kuleczkę, którą również obsypujemy mąką. Przykrywamy ściereczką i odstawiamy na 60 minut do wyrośnięcia. Po 60 minutach u nas ciasto wyrosło w ten sposób. Wyjmujemy je z miski, przerzucamy na blat. Jeszcze minutkę je wyrabiamy. A następnie ponownie zawijamy boki pod spód, formując kuleczkę. Wszystko zlepiamy pod spodem, obracamy z lepieniem do dołu, ale tym razem już taką kuleczką układamy na blaszce do pieczenia, wyłożonej papierem do pieczenia, tak jak Państwo tu widzą. Przykrywamy i odstawiamy na 15-30 minut do podwojenia objętości. W międzyczasie, tak jak Państwo tu widzą, mieszamy jedno żółtko jaja z 1 łyżką mleka, robiąc glazurę. Po czasie 15-30 minut, zależy od warunków, nasze ciasto nacinamy na krzyż i smarujemy dokładnie glazurą. Sam wierzch posypujemy płatkami migdałowymi, jak Państwo tu widzą. W międzyczasie Państwo już oczywiście włączyli piekarnik i nagrzewają go do 180 stopni Celsjusza.
Żeby teraz tą blaszkę z przygotowanym ciastem włożyć do środka, do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza i używając grzałek góra i dół piec około 40 minut. Po upieczeniu nasze ciasto wygląda w ten sposób. Wyjmujemy go z piekarnika na kratkę, studzimy i pałaszujemy. A zanim pożegnam się z Państwem, pragnę pozdrowić sąsiadów z Czech, od których pożyczyliśmy przepis. Życząc Państwu udanego wypieku, żegnam się, zapraszając na kolejne przepisy, porady na kuchniamagdy.pl.